Witajcie moi drodzy, przed nami jesień, temperatury w nocy spadają coraz bardziej, ale przecież za chwilę nadejdzie już zima, gdzie te temperatury spadną jeszcze bardziej. I właśnie dlatego postanowiłem nagrać ten odcinek u mnie na temat świec żarowych. Na kanale są już dwa odcinki, jeden z dźwiękiem, gdzie jeszcze nie byłem zaopatrzony w mikrofon, wskoczy Wam gdzieś tu. Oraz drugi, gdzie omawiam, jak usunąłem usterkę świec żarowych, która nie była tak bardzo oczywista w mojej BMC. Odcinek wleci Wam gdzieś tutaj. Dobrze, ale dlaczego nagrywam trzeci odcinek na temat świec żarowych? Pomimo tego, że jeden jest właśnie z tym gorszym dźwiękiem, ale na nim pokazuję, jak na aucie za pomocą multimetra doraźnie możemy sprawdzić stan świec żarowych i co nieco tam omawiam. Dodatkowo właśnie drugi wpadł odcinek, gdzie pokazałem, jak męczyłem się z prostą dość usterką, jeżeli chodzi o świece żarowe w BMC. Jak wiecie, od niedawna robię live'y oraz przeglądam, jak każdy chyba, grupy na Facebooku i wiele osób ma problem z rozróżnieniem, co jest świecą żarową, a co jest świecą iskrową. Moi drodzy, więc jeszcze raz. Wygrzebałem tutaj tam po prostu u mnie ze śmieci, które zostają, jak coś w aucie wymieniam, świecę żarową. Więc tak, moi drodzy, tak wygląda świeca żarowa. Nie mam na stanie na chwilę obecną żadnej świecy, która daje iskrę, więc fotka podglądowa jest tutaj. Generalnie chodzi o to, że silnik benzynowy nie posiada świec żarowych ze względu na to, że tam do zapłonu dochodzi za pomocą iskry. Ta właśnie świeca daje nam iskrę, co wywołuje zapłon. Silnik diesla skonstruowany jest tak, że jest tam dużo większa kompresja w komorze spalania, kiedy tłok idzie do góry, jest wtryskiwane, wszczykiwane za pomocą wtryskiwacza paliwo i ta właśnie wysoka kompresja wywołuje zapłon w silniku diesla. Więc skoro nie jest tam potrzebna iskra, po co i jaką funkcję pełnią w tych silnikach właśnie diesla świece żarowe, czyli mniej więcej takie świece, jakie mam tutaj. Więc tak, w silniku wysokoprężnym, czyli w silniku diesla, świece żarowe działają tylko wtedy, kiedy temperatury są niższe. W momencie, gdy uruchamia nam się grzanie świec żarowych, mamy taką kontrolkę na zegarach, coś a la spiralka pomarańczowa. Ona po kilku sekundach, po sekundzie, dwóch, może trzech gaśnie i wtedy odpalamy silnik. Jej zadaniem jest podgrzanie powietrza, które znajduje się właśnie w tej komorze spalania, aby do tego wybuchu, do zapłonu w silniku diesla doszło szybciej. Dobrze, więc mam nadzieję, że w skrócie, myślę, omówiłem, za co odpowiedzialna jest świeca żarowa w silniku diesla. Idźmy dalej. Jak wspomniałem, przed nami zima. Gdzie się nie spojrzy, wysypie się gąszcz pytań, bo już te pytania się pojawiają, bo temperatury w nocy nieco spadły. Pytania te dotyczą: mam auto silnikiem diesla, po odpaleniu trzęsie silnikiem przez parę sekund, potem jego praca się uspokaja, jest taka jak wcześniej. Lub przyjdą większe mrozy i podczas rozruchu w ogóle silnik diesla nie będzie chciał odpalić. Bardzo częstą przyczyną takich usterek jest właśnie świeca żarowa, która jest niesprawna. Ja Wam za chwilę pokażę, jak taką świecę można na krótko sprawdzić, jak ona działa, jakie są usterki. Wszystko Wam za chwilę powiem, ale po kolei. Układ grzania świec żarowej to zasilanie, które dochodzi do sterownika, to sam sterownik, przekaźnik, jak zwał, tak zwał, świec żarowych, który bardzo często potrafi się uszkodzić. Tu macie przykład sterownika
który jest montowany w BMW. Tutaj macie przykład sterownika, który bardzo często jest spotykany w silnikach diesla Mercedesa. Tam w środku zazwyczaj są takie pręciki, które pełnią rolę bezpiecznika. Zazwyczaj ile mamy świec w silniku diesla, tyle tych pręcików jest. Na każdą świecę tak jakby jest w tych sterownikach osobny bezpiecznik. Bardzo często właśnie te elementy ulegają przepaleniu. Jeżeli ktoś ma odrobinę zdolności manualnych, można ten sterownik w jakiś sposób rozebrać. W miejsce przepalonego właśnie tego pręcika, który widzieliście przed chwilą na zdjęciu, po prostu wlutować grubszy kabelek lub spróbować zlutować to razem, powinno to działać. Ale idźmy dalej. Na samym końcu tego układu mamy właśnie świece żarowe. I one po prostu mogą być przepalone, ale może być jeszcze jedna usterka, która generalnie nie spowoduje błędu u Was. Czyli jeżeli podepniecie sobie interfejs diagnostyczny, zazwyczaj wyskakuje 6 świec żarowych spalonych. Bardzo rzadko się zdarza tak, że wszystkie 6 świec żarowych jest spalone w jednym momencie. Dlatego w takim przypadku należy sprawdzić najpierw zasilanie, które dochodzi do sterownika, które jest przekazywane potem na świecę, bo jest to dość duży prąd, oraz sam sterownik, bo być może sam sterownik będzie uszkodzony i wtedy wyrzuci nam błąd wszystkich świec żarowych lub po prostu auto będzie gorzej odpalało. Ale są też sytuacje, gdzie sprawdzamy multimetrem sprawność świec żarowych, wszystko jest ok. Sprawdzamy za pomocą diagnostyki komputerowej, nic nie zgłasza błędu. A jednak auto gorzej odpala. Ale gdy na przykład przekręcimy zapłon, poczekamy, wyłączymy ten zapłon, przekręcimy go jeszcze raz, zaczekamy, znowu wyłączymy ten zapłon i znowu go załączymy, ikonka świec żarowych nam za każdym razem zgaśnie. Bardzo często dochodzi do sytuacji, że nasze świece żarowe, one działają, sprawdzając je multimetrem, będą jeszcze w miarę, powiedzmy, dobre, ale ich czas rozgrzewania się jest dużo wydłużony. Czyli tak naprawdę musimy te świece kilka razy podgrzać, aby to powietrze w komorze spalania rozgrzało się do takiej temperatury, aby nasz silnik płynnie odpalił. Czyli nie było tego efektu właśnie, że tym silnikiem nam szarpie. Dobra, tyle z teorii, tyle z usterek, z którymi się spotkałem. Bardzo, myślę, wiele już do tej pory powiedziałem, bo połączyłem te dwa odcinki, które były nagrane wcześniej, w jedną całość. Ale teraz na takiej wymontowanej świecy pokażę Wam na stole, jak ją sprawdzić i jak ona działa. Więc chodźmy na stół. Dobra, moi drodzy, ale zanim pójdziemy na stół i pokażę Wam, jak diagnozować, jak działają świece żarowe, musicie mi dać dosłownie moment na ogłoszenia parafialne. Obiecuję, że się streszczę. Niestety algorytmy YouTube'a są bezlitosne, więc jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę pod tym filmem i taktyczny komentarz. Może to być nawet kropka. Koniec pierwszego ogłoszenia, jedziemy z drugim ogłoszeniem. Od niedawna prowadzę live'y, więc zapraszam wszystkich, którzy mają jakikolwiek problem ze swoim autem na te live'y. Możecie w komentarzach napisać, jaki macie problem z własnym samochodem. Ja jak będę mógł, to chętnie pomogę. Lub nie będziecie czegoś wiedzieć po obejrzeniu któregoś z moich filmów, chętnie wytłumaczę. Koniec drugiego ogłoszenia, jedziemy z trzecim. Dobra, trzecie ogłoszenie parafialne dotyczy odcinka świątecznego, który pojawi się na moim kanale w połowie listopada. Wiem, że jest to trochę wcześnie, ale chcę Wam dać pomysł i czas, aby właśnie jeżeli komuś się któryś z gadżetów lub kosmetyków spodoba, abyście na spokojnie mogli taki zestaw lub pojedynczy gadżet nabyć na prezent dla Waszej drugiej połówki. Panowie, zapraszajcie przed ekrany swoje dziewczyny, żony, nawet kochanki. Na pewno coś fajnego wybierzecie dla siebie. To jest jedna sprawa.
na tym właśnie filmie będzie ogłoszony konkurs. Mój wywiad donosi, że do rozlosowania będą fajne nagrody, ale o zasadach tego konkursu dowiecie się na odcinku świątecznym. Losowanie będzie na live, który odbędzie się 6 grudnia. Także na pewno kilka osób dostanie ode mnie fajny mikołajkowy prezent. Świąteczny chyba już można powiedzieć, bo będzie to okres przed samymi świętami, a 6 grudnia to Mikołaj, więc mogę chyba śmiało powiedzieć, że będzie to prezent świąteczny. Dobra, jeżeli chodzi o ogłoszenia parafialne, to tyle, lecimy ze świecami. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, mamy świecę żarową i z czego ona się składa. Tutaj, jak widzicie, mamy końcówkę, na którą wchodzi zazwyczaj fajka. Jest to plus, który dochodzi do naszej świecy. Tutaj ten o-ring, myślę, że tak pokażę, to jest izolator. Tutaj mamy gwint, który jest wkręcany do silnika. Tutaj dochodzi nam masa na świecę oraz sam element, który nam się rozgrzewa, czyli grzałka, ta nasza końcówka, która rozgrzewa się praktycznie do czerwoności. Teraz jak taką świecę można sprawdzić? Za pomocą multimetru. Są dwa sposoby. Na tej świecy musi być przejście, gdyż jest tu spirala, która się nagrzewa w momencie, kiedy do niej dojdzie prąd. Więc ustawiamy sobie brzęczek, bierzemy sobie sondy z multimetra, sprawdzamy, czy mamy przejście. Jak widzicie, minusem dotykam do gwintu, druga sonda idzie na końcówkę. Nic się nie dzieje. Miernik działa, nic się nie dzieje, czyli możemy już wnioskować, że nasza świeca żarowa jest uszkodzona. Kolejny sposób. Przełączamy sobie na 200 ohm. Sprawdźmy. Są odczyty, więc robimy to samo. Jak widzimy, nasz miernik nie reaguje. Sprawdźmy jeszcze na 200. Również nic się nie dzieje. Możemy podejrzewać, że nasza świeca żarowa jest uszkodzona. Teraz ja tutaj z boku mam podpięty prostownik. Tutaj mam klemy, które idą z tego prostownika. Złapię sobie żabkami plusem i minusem i sprawdźmy. Tutaj prąd dam na gwint i plusem dotykam drugiej strony właśnie świecy żarowej. Jeżeli będziecie w taki sposób sprawdzać, bo też tak można sprawdzić sprawność świec żarowych, należy uważać, bo świeca, jeżeli będzie sprawna, nagrzewa się do dość wysokich temperatur. Jak widzicie, nic się nie dzieje. Ja tutaj dotykam palcem i śmiało mogę dotknąć, a ta końcówka powinna mi się rozgrzać dosłownie do czerwoności. Sprawdźmy, czy jest tak jak mówię, czy w ogóle prąd na tą świecę dochodzi. Więc dotykam sobie, jak widzicie, świecy żarowej, nie samych przewodów. Tutaj mam minus, czyli tam, gdzie dochodzi masa, i druga końcówka plus, mam 13,5, czyli jak widzicie, prąd dochodzi. Jest to najlepsza metoda, aby pokazać i sprawdzić, że świeca jest uszkodzona. Dobra. Więc jeżeli chodzi o samą diagnostykę świec, jak widzicie, jest to banalna sprawa. Moja świeca jest uszkodzona, także ani się nie rozgrzała. Widzicie, mogę śmiało dotknąć palcami. Wy tego nie róbcie, bo świeca może być rozgrzana do dość wysokiej temperatury i właśnie takim sposobem możecie się śmiało poparzyć. Zazwyczaj można wziąć sobie w żabkę albo coś, żeby nie trzymać to bezpośrednio gołymi rękoma. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o diagnostykę, to tyle. Dobra, jeżeli chodzi o świece żarowe, myślę, że temat został w 100% wyczerpany. Jeżeli Wam się podobało, oczywiście lajkujcie, subskrybujcie, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!